Dla tych, którzy chcą więcej. Na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online. Dzień dobry drodzy Państwo, albo dobry wieczór. Minęła godzina 18, więc czas na wielkie święto literatury, bo tak zawsze wyglądają premiery online Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem jedną z dziewczyn prowadzących premiery specjalnie dla Państwa. Dzisiaj witam Was tradycyjnie w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to wydarzenie. Witam Was również w imieniu naszego tłumacza języka migowego, elegancki, dostojny, chociaż widzę, że przed fryzjerem, Bernard Kinow w lewym dolnym rogu. Ze mną na żółtej kanapie Empiku również wspaniała Taida Meredith, która dzisiaj pomoże nam z meandrami języka angielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A w moich dłoniach książka. Bardzo wyjątkowa książka dla wszystkich fanów tego pana, który tutaj jest na samej górze, czyli Jacka Reachera. To jest taki moment, kiedy serca biją po prostu szybciej, bo to 26. tom opowieści o tym romantycznym mścicielu, tak chyba zupełnie spokojnie można tego tajemniczego mężczyznę określić. I dzisiaj bardzo wyjątkowa okazja dla wszystkich fanów i fanek w Polsce na spotkanie z twórcami tej serii w nowej odsłonie, a więc z duetem bratersko-pisarskim Lee Child i Andrew Child na zaproszenie Empiku i Wydawnictwa Albatros specjalnie dla Państwa w Polsce. Lee, Andrew, welcome in Poland. It's a pleasure to have you with us. It's great to be with you. So hello everybody and hello everybody at Empik, and we're very happy to be here. Wspaniale, że możemy być z Wami, także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam również tutaj wszystkich w Empiku. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Andrew, how are you? Very well, thank you. I'd like to try to say this. I hope I'm going to say it right. Dobrej wieczór, dziękuję za twoje zaproszenie. So what I hope I just said was good evening and thank you for inviting us. To chyba wszyscy That was zrozumieli. so awesome. Thank you very much. No widać, że Andrew dobrze wie, że w Polsce lubimy takich gości zagranicznych, którzy znają niektóre słowa w języku polskim. I think that you know, Andrew, that in Poland we really like the writers, guests from abroad who know some words in Polish. So thank you very much for that. Well, thank you. Thank you. My daughter's boyfriend is Polish, so she helped me with figuring out what to say. Tak naprawdę chłopak mojej córki jest Polakiem i to ona mi pomogła wymyśleć, co mam powiedzieć. To zapytam, czy w związku z tym chłopakiem córka zmusza cię do uczenia się języka polskiego? So I just have to ask, does it mean that your daughter makes you learn Polish to communicate with her boyfriend? No, she has learned herself, so she can communicate with him and his family. So she helps me sometimes because it's nice to learn a little bit of a new language. Ona sama się nauczyła polskiego. Unfortunately, I only know one word of Polish, which is Lewandowski, and I wish that That's enough. That's really enough to know that word. Andrzej powiedział, że jego córka sama się nauczyła polskiego, żeby móc porozumiewać się właśnie ze swoim chłopakiem i z jego rodziną, no ale czasami mu pomaga, ponieważ to jest fajne nauczyć się nowego języka, na co Lee dopowiedział, że on zna tylko jedno słowo po polsku i to jest Lewandowski. To jest takie magiczne, czarodziejskie słowo. Jeżeli Lee je wypowiada, to znaczy, że ten Lewandowski będzie zawsze sobie dobrze układał życie i miał sukcesy. Swoją drogą zastanawiam się, panowie, czy wy jesteście teraz w oddzielnych pokojach tego samego mieszkania, czy naprawdę my się łączymy z wami z Warszawy, a wy jesteście w różnych częściach, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy Ameryki. So gentlemen, I'm wondering, are you now sitting in the same flat but in different rooms? Or are you actually in different parts of, I don't know, the States or UK, and we are here in Warsaw? Well, I'm trying to work it out in kilometers, but I think we're probably 8,000 or 9,000 kilometers apart. I'm in my house in England, and Andrew's in his house in Wyoming in the USA, in the West. Próbuję wykoncypować, ile to będzie kilometrów, ale wydaje mi się, że dzieli nas jakieś 8 czy 9 tysięcy kilometrów, ponieważ ja jestem u siebie w Anglii, a Andrew jest w Wyoming, czyli na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę, że Jack Reacher zawsze podróżuje albo autobusami, albo na własnych nogach, ciekawe ile by mu zajęło pokonanie tych 8000 kilometrów. So thinking about Jack Reacher, who is always traveling by bus or by foot, I'm wondering how long it would take him to travel 8,000 kilometers.
Yeah, it would take him a long time, and he'd have to find some alternative for the ocean because buses and feet don't really work for that. No to by mu zajęło bardzo długo czasu i musiałby znaleźć jakieś alternatywne środki transportu, jeżeli chodzi o ocean, bo tam autobusy niezbyt dobrze się sprawdzają. Mówię o Jacku dlatego, że tak się składa, że podobno Jack Reacher to jest taki wasz trzeci niewidzialny brat. W jednym z wywiadów Andrew powiedział takie zdanie, może zabrzmi to dziwnie, ale Reacher zawsze był naszym trzecim niewidzialnym bratem. Chętnie dowiem się o tym czegoś więcej. So, gentlemen, I'm asking you about Jack Reacher because as far as I know, you treat him as your third invisible brother. Andrew had an interview here in Poland and you said, Andrew, maybe that will sound weird, but Reacher had always been our third invisible brother. Can you tell us more about your third invisible brother and this brother relationship? Well, it was something that I realized when Lee first suggested that we started to write the books together, because at first it felt like a strange thing to do, but then I realized that Reacher had been almost a friend, almost like this extra brother for more than 25 years. Whenever we were together, we would always talk about Reacher as if he was there with us like a real person. We would always say, what would Reacher think about this? What would Reacher do about that? And so in the end, it just seemed natural that we would both write about him because we had both almost lived with him for so long. Tak, ja sobie właśnie zdałem sprawę w momencie, kiedy Lee zaproponował mi, żebyśmy zaczęli już razem pisać książki, gdzie to mogłoby się wydawać nieco dziwne na początku, że Reacher stał się dla mnie czymś takim prawie przyjacielem, właśnie tym dodatkowym bratem, ponieważ jest z nami od ponad 25 lat i za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się z Lee, to zawsze gdzieś tam była ta rozmowa o Reacherze, tak jakby on był prawdziwą postacią, prawdziwym człowiekiem i zastanawialiśmy się, co Reacher by pomyślał, co by Reacher zrobił, więc koniec końców stało się to niemal naturalne, że będziemy obaj o nim pisać. Skoro mówimy o takich połączeniach rodzinnych, zastanawiam się, czy dla ciebie Lee Jack to jest bardziej taki syn, już 25-letni, czy właśnie brat? So Lee, if we are speaking about, family connections, I'm wondering, is Jack for you more than a child who has already turned 25, a son, or as for Andrew, a brother? Well, yeah, I mean, it's a good question and it's a serious point because, I dreamed him up, I invented him, so he's a figment of my imagination, which is a bit weird and a bit sort of embarrassing to have a character like that is so real to me. And the thing that made me sure that it was going to work to write with Andrew was that in front of him, I did not feel embarrassed about it because he is exactly the sort of person that Andrew would invent as well. And so we shared a belief in the character like that. He's an expression of my personality, but because Andrew and I are very similar, he's also an expression of Andrew's personality. So we kind of had him in common. We both understood him. We both instinctively related to him. And we used him as a sort of shorthand so that if we both felt something for ourselves, we would express it through what Reacher might do. And so we've been doing this for 25 years. And so the idea of writing together now is really not a new thing. To jest bardzo dobre pytanie i jednocześnie poważna kwestia. Ponieważ jeżeli chodzi o Reachera, to on był takim po prostu wymyśloną przeze mnie postacią. Może to jest troszeczkę dziwne,
Może nawet troszeczkę, można by powiedzieć, że można się wstydzić z tego powodu, że ktoś taki, właśnie taka wymyślona postać staje się tak bardzo rzeczywista, ale jest to właśnie powód, dla którego byłem przekonany, że ta współpraca z Andrew, to wspólne pisanie się uda, ponieważ wcale nie czułem się zawstydzony w jego obecności, jeśli chodzi właśnie o Richera. Ten Richer był ciągle z nami i wiedziałem, że Andrew po prostu tak samo zanurzy się w ten świat, w tego zupełnie wymyślonego bohatera. Ponieważ wraz ze mną jak gdyby wierzy po prostu w tego bohatera. Jest on oczywiście w pewien sposób ekspresją mojej osobowości, ale my z Andrew mamy bardzo wiele podobieństw, bardzo wiele cech wspólnych, więc obaj rozumiemy po prostu tego bohatera. Zresztą wykorzystywaliśmy go bardzo często, żeby na przykład wyrazić, nie wiem, własne uczucia. Często właśnie zastanawialiśmy się, co Richard by pomyślał czy powiedział na jakiś temat. Jest z nami od 25 lat, więc dlatego wiedziałem, że ten pomysł wspólnego pisania się sprawdzi. Taki już wyrośnięty brat albo wyrośnięty syn. O tych relacjach braterskich i pisaniu wspólnym jeszcze dzisiaj porozmawiamy i o tym, jak do tego doszło, ale przypominam, że spotykamy się, żeby celebrować premierę 26. części opowieści o Jacku Reacherze, czyli Lepiej już umrzeć, Better off Dead. Wielu czytelników i wiele czytelniczek zastanawia się, czy w związku z tym, że teraz Andrew przejmuje pałeczkę, to Jack się zmieni. Czy właśnie będzie trochę innym bohaterem, bo zawsze pisarz gdzieś tam przenosi na swojego bohatera różne swoje cechy. Tu panowie mówią, że są bardzo podobni, ale chętnie rozwinę ten wątek. So gentlemen, I would like to speak a bit later about your writing together and about this idea of writing together, but let's concentrate now on the latest novel, which is released in Poland, Better off Dead. People here in Poland, your readers, wonder, will Jack Reacher change because we have the new writer, because we have Andrew? It's not a. We all know that Andrew is going to write next parts and to continue this series. So, do you have like some points about Jack Reacher that have to be there in next novels, or are you going to change him a bit because the writer is new? Well, from my point of view, I hope that the readers don't see any change at all. I hope that my dream is that if somebody went to the bookstore to buy the new Jack Reacher novel and there was only one copy left, somehow it had been damaged and so the cover had been torn off. The only part that was left were the pages with the story in. So they bought the book anyway, they read it, and at the end, without any idea that there'd been any change to the author, at the end they would say, wow, 27, 28, 29 books into the series and they're still just as good as ever. That would be my goal. I don't want people to really even think about my involvement with it. I just want them to enjoy reading about Reacher because that's what I like to do. I like to read about Reacher. No ja mam taką nadzieję, że nic zupełnie się nie zmieni. Zresztą tak sobie wyobrażam, że ktoś idzie na przykład do księgarni i pojawia się nowa książka właśnie o Jacku Reacherze i zostaje tylko jeden egzemplarz, ale niestety z jakiegoś powodu został zniszczony, nie ma już okładki, zostaje tylko to, co jest w środku, ta cała opowieść, ta osoba decyduje się jednak na kupno, bo chce to przeczytać i czytając w ogóle nie widzi, że coś się zmieniło, że nastąpiła zmiana de facto autora książki, więc taki jest mój cel, żeby ta 27, 28, 29 powieść, żeby one po prostu były równie dobre i żeby to, że ja się w to zaangażowałem, w ogóle nie było widoczne. A ludzie będą się tak samo cieszyć czytaniem o Jacku Reacherze, jak ja się tym cieszę. To porozmawiajmy trochę o tym waszym podziale pracy przy okazji tej części. Jestem ciekawa, jak to właśnie wyglądało, czyj był pomysł, czyje było rozwinięcie, czy może zupełnie mieliście inną technikę pracy. Leah, I would like to ask you about how did you divide work between each other? What was your involvement in this latest part, Better off Dead? What was your technique of writing together this book, speaking about this book?
Well, it did not go exactly according to plan because the previous one that we did, The Sentinel, was very much considered between the two of us because it was the first one we did, and it was, to a certain extent, it had a particular purpose behind it, which was to bring Reacher slightly into the modern age more when it came to technology and things like that. So having done that for the first one, the second one, we thought we'll just relax and do whatever we want to do. But Andrew had an idea for the beginning that he'll tell you about how it came about, but I did not know about that he was doing, that he'd had this idea. It was the kind of idea that you had to sort of have in secret to see whether it would work. And so he figured it out, and I was all ready to start thinking about the book with him, and he presented me with the opening, which I thought was fantastic. It was just a great, great opening. And so in a way, my involvement started kind of later than I thought it was going to, because we had the opening. And for a Reacher book, the opening is so important. And so I loved this one because it was a great opening and it meant that we were already in motion. And so it was a very different experience than the first one. It was like rolling a stone down a hill because we had the beginning and the rest of it just got more and more fun. Okay, so Andrew, we will let Taida translate that and I will go back to you, okay? Pisanie tej powieści nie poszło nam zgodnie z naszym planem. Napisaliśmy już wspólnie poprzednią powieść, Sentinel, czyli Strażnik po polsku. To była nasza właśnie pierwsza wspólna powieść i tutaj jak gdyby cel był troszeczkę inny, bo chodziło nam o to, żeby wciągnąć Reachera w te czasy już współczesne, głównie jeżeli chodzi o technologię i inne sprawy. Natomiast przy drugiej powieści stwierdziliśmy, że już możemy troszeczkę odpuścić, odprężyć się i po prostu napisać taką książkę, jaką chcemy. Okazało się, że Andrew miał pomysł na początek, na wprowadzenie do powieści. Na pewno on o tym za chwilę opowie. Natomiast ja o tym nie wiedziałem dokładnie, na czym to ma polegać. Zresztą cały myk na tym polega, że jest tam pewna tajemnica, tak? I dobrze było właśnie nie wiedzieć, dopiero móc ją odkryć. No i okazało się, że to jest doskonały początek, doskonałe wprowadzenie, po prostu fantastyczne. Okazało się też, że w związku z tym ja się dołączę do tego pisania później niż myślałem na początku. No bo jak wiadomo, przy Reacherze właśnie to wprowadzenie, właśnie to, jak się powieść zaczyna, jest niezwykle ważne. I można powiedzieć, że to nasze doświadczenie było o tyle inne, że to było tak jakby taki wielki kamień toczył się już z jakiegoś pagórka w dół. Już mieliśmy to, co najważniejsze, a reszta to już była bardzo dobra zabawa przy pisaniu. No to oczywiście, że zapytamy teraz Andrew o to, jaka jest historia związana z tym otwarciem. So of course, Andrew, I would like to ask you, what's the story behind the opening of Better Off Dead? Well, thank you. Yeah, it was a strange process, really, because what we will often do when we are starting the next Reacher is we'll talk about how we want the book to feel, what we want the atmosphere to be like, and some of that will lead us often to come up with an image in our heads, you know, a picture that we use as the starting point. And I came up with this picture in my head of a very sort of like a deserted, abandoned area in the United States, which works for Reacher as he's always wandering about. And I had the idea of there being only a single tree anywhere in sight. And somehow a Jeep had crashed into the tree. And so Reacher, of course, was intrigued and wanted to find out what was going on. Did the person need help? What else was happening? So that was the immediate image. And then I started to just daydream and think, well, why would the Jeep be there? What would be happening? And that led me to the scene that we ended up using as the beginning of the book.
because much as I liked the idea of this single tree in the desert, we came up with the idea for the opening scene. I don't want to give too much away, but I didn't know whether it was too big a risk. I didn't know whether if I just described it, whether it would sound good. So I thought the thing to do is to try to write it and see whether, when the words are on the page, whether they work and whether they make sense. So without telling Lee anything about it, and looking back, I guess it looked a bit like an ambush, really. But just because I didn't know if it would work, I wrote the whole opening scene and then sent it to him just completely out of the blue, just with no warning, no introduction, no explanation, just to see how he would feel about it. And what was his first words when he texted you back? Well, he was really delighted. He was blown away, actually. So, do you agree, Lee? Do you agree with that version? I do. I think I mean, I had written, 24 Reacher books of my own, but at that point, I could not wait to find out what happened next. And I just knew that this was going to kill readers stone dead. It was just a great opening. And if I'd done it on my own, I would have been really proud of it. And so I just felt very grateful that we had it, because it just made it so easy after that. We had the opening. We knew where we were going. No, to w tym wypadku było troszeczkę inaczej. Zawsze, kiedy zaczynamy właśnie opowieści o Richerze, to rozmawiamy o tym, jaką chcielibyśmy uzyskać atmosferę, jakie uczucia ma wzbudzać ta powieść, odczucia. I bardzo często tak jest, że na początku pojawia się jakiś obraz po prostu w głowie, który może być punktem wyjścia. I coś takiego ja sobie wyobraziłem, to była pustynia, takie zupełnie właśnie opustoszałe miejsce w Stanach Zjednoczonych. Miejsce, gdzie najprawdopodobniej właśnie Richer mógłby się znaleźć, ponieważ gdzieś tam podróżował i w tej kompletnej pustce jedno pojedyncze drzewo, na którym rozbił się jeep jakimś cudem. Więc na pewno Richer, który by się na tą scenę natknął, byłby zaintrygowany, zastanawiałby się, czy pomóc, co należy zrobić i tak dalej. Więc to był ten pierwszy obraz w mojej głowie, a potem zacząłem sobie wyobrażać kolejne, niemalże tak marzyć na jawie, co mogło być następne. I z tego takiego wyobrażania sobie powstała ta scena początkowa, która znalazła się wcześniej, jeszcze przed tą pustynią. Tutaj ja nie chcę wyjawić, na czym ona polega, no ale zastanawiałem się, czy może to jest zbyt duże ryzyko do podjęcia. Wszystko brzmiało dość ciekawie i stwierdziłem, no nie ma się co zastanawiać, trzeba po prostu zacząć pisać, więc napisałem. No można powiedzieć, że ta scena to jest niemal taka zasadzka na czytelnika. No i stwierdziłem, dobra, bez żadnego wprowadzenia, bez żadnego wyjaśnienia, po prostu wysyłam to do mojego brata. No i Justyna pytała, jak on na to zareagował. No, Lee powiedział, że był zachwycony, że od początku po prostu go to zupełnie zmiotło. Sam napisał 24 powieści o Jacku Richerze. Nie mógł się doczekać, co wydarzy się dalej. Po prostu świetne otwarcie, świetne wprowadzenie powieści. Gdyby sam to napisał, to byłby naprawdę z siebie dumny. Swoją drogą to jest ciekawe, bo teraz się role odmieniły. W wywiadach Andrew mówisz, że ty czytałeś z wypiekami powieści swojego brata, a teraz twój brat przeczytał z wypiekami twoje otwarcie. Lepiej już umrzeć. So that's quite interesting that you've changed roles, because Andrew, you say in interviews that you used to read each book of your brother with, your face like all red, and now your brother Lee could read your opening with the same satisfaction and happiness. You've changed your roles in 100% now in this book. Yeah, that's how it feels, and it was, what we were hoping for, because it's a transition, and so I really felt that
Yeah, you know, it was a little early for me to be thrown on the scrap heap, but it was what we wanted to do. And there is nothing better than a plan that works. Tak, rzeczywiście takie są moje odczucia. No, mieliśmy taką nadzieję, że to się uda, że to będzie działać ze względu na tą zmianę, która ma nastąpić. No, może troszeczkę się czuję tak, że troszeczkę jeszcze jest za wcześnie na to, żeby mnie gdzieś tam już wywalić na śmietnik, no, ale ostatecznie tego chcieliśmy. No, nie ma nic lepszego niż plan, który okazuje się udany. To, co możemy Państwu opowiedzieć o tym otwarciu tej powieści, bo tak jak powiedzieli nasi goście, te początki, jeśli chodzi o Jacka Reachera, są kluczowe, to jest to, że rzecz się dzieje na drodze pod Los Gemelos na granicy z Meksykiem. To jest ten właśnie teren taki pozbawiony ludzi, o którym mówił Andrew. I Jack znajduje samochód, w którym jest kobieta, Michaela, która szuka swojego brata. I to jest wątek, o który bardzo chcę zapytać, wątek relacji siostry i brata. Ciekawe, jak braciom się ten wątek pisało. Gentlemen, what we can say about Better Off Dead is what we can read on the book. It's not spoiling in any, it's not giving a spoiler in any way. You are writing about the sister-brother relationship because we find here in the very beginning Michaela, who is searching for her brother. What was this idea of writing a sister-brother relationship for two brothers? That's a really interesting question, and actually, again, we didn't really plan to have that kind of sibling relationship, you know, to mirror ours. It was really just the way that we work is that we come up with an image or a scenario, and then we say, right, how did this happen and what happens next? And the idea of having the brother and sister actually worked out really, really well because it's an important part of the story. It turns out that it's a really important thing for so many people. Like our editor in New York, she has a twin brother. And so I didn't realize that before. And she was reading the draft of the manuscript, and she was going crazy because she was saying, yes, you know, if my brother was in trouble, absolutely, I would do anything to save him. And we've heard similar things, you know, over and over from different readers in different places, in different situations. The thing that brings them all together is that sense of that family connection, and it makes the danger and the peril that much more real to people because they can picture. You know, it's not a hypothetical thing that involves somebody that they've never met or they can't even imagine. This is their family, and it's so important to them. Tak, to jest bardzo interesujące pytanie. Myśmy na początku nie mieli takiego planu, że będziemy pisać o rodzeństwie, które to w jakiś sposób odzwierciedlało nasze relacje, ale no, tak się stało. Natomiast tak jak działamy na początku, to po prostu właśnie pojawia się jakiś obraz, jakaś scenka w naszej głowie, jakiś scenariusz. Później się zastanawiamy, jak do tego doszło i co nastąpi dalej. Ale okazało się, że właśnie ta relacja pomiędzy bratem i siostrą, że to działa bardzo dobrze i że to okazuje się być bardzo ważne dla wielu osób. Nawet nasza wydawczyni w Nowym Jorku okazało się, że właśnie ma brata bliźniaka i kiedy ona to czytała, to no, mówiła, że dokładnie czuła to samo, że gdyby jej brat był w jakimś niebezpieczeństwie, miał jakieś problemy, to ona by zrobiła wszystko, żeby mu pomóc, żeby go uratować. I to zresztą usłyszeliśmy od wielu naszych czytelników, ponieważ właśnie te relacje rodzinne, one są tak niezwykle ważne, więc tutaj nie mamy do czynienia z jakąś hipotetyczną sytuacją czy osobą, tylko to jest członek rodziny, tak? I to niebezpieczeństwo wówczas staje się o tyle bardziej prawdziwe. Szczególnie kiedy mówi się o bliźniakach, bo przecież jest taka teoria, że bliźnięta przeżywają wspólnie pewne sytuacje, są połączone w pewien sposób. It's especially interesting speaking about twins, because even scientists say that twins are connected in a special way. They feel the same things at the same moment. So it's really a nice opportunity to develop a novel, I think. Lee? It is, and you know, it doesn't always happen because actually Andrew and I have two other brothers that we are not especially close to. And so it either happens or it doesn't. And, you know, Reacher himself had an older brother
who's now dead, and that was a significant relationship. And in a couple of the other books, without really thinking about it, I've brought in, one book has two sisters in it that reminded me a little bit of Andrew's girls. Andrew has two daughters who are very close sisters. And there is something magical about the relationship that if it works, it's great. But of course, for some people, it doesn't work. And within families, some people are closer than other people. And for us, definitely, I think we experience the contrast that Andrew and I are very close, and the other two, not really. So it's an interesting dynamic. Mhm. Tak, rzeczywiście, chociaż no, nie zawsze tak jest generalnie między rodzeństwem. My na przykład mamy jeszcze dwóch braci, z którymi bynajmniej nie jesteśmy blisko. Richard też miał starszego brata, który już nie żyje, ale ta relacja była bardzo ważna. Chyba w dwóch powieściach, a na pewno w jednej z powieści też jest mowa o jego dwóch siostrach. I ta relacja między tymi dwoma siostrami jest odzwierciedleniem tego, że Andrew ma dwie córki, które są ze sobą bardzo blisko. I jest to dość takie magiczne połączenie, więc jeżeli to działa, no to jest po prostu świetnie. Dla niektórych działa, dla innych nie działa. Niektórzy są bliżsi sobie niż inni. No, u nas jest taki kontrast, tak? Bo ja i Andrew jesteśmy niezwykle blisko, a pozostali dwaj bracia wcale nie. To skoro rozmawiamy o otwarciu, bo o rodzinie jeszcze porozmawiamy, ale rozmawiamy o otwarciu nowej powieści, Lepiej już umrzeć. Na początku spotkają się Państwo z taką sceną, z którą też kojarzymy absolutnie perypetię Jacka Reachera, więc jest to bardzo dobra scena walki. Ja chciałam zapytać, czy któryś z Panów trenował MMA na przykład, albo jakiś kickboxing, czy to jak to świetnie jest opisane, to jest kwestia wiedzy i doświadczenia, czy wyobraźni. So gentlemen, one more thing about the opening of the book of Better Off Dead. And again, I'm not going to spoil anything, but one of the scenes is one of the most important scenes in Jack Reacher's life, because we have a fighting scene. There are people fighting, like a couple of men. And I was wondering, does any of you train MMA, mixed martial arts, or I don't know, kickboxing? Because this is so real that I'm wondering, is that your imagination or is that your knowledge and experience in fighting scenes? Well, I'm pretty old now, and it's a long time since I've had a serious fight, but a lot of that stuff is based on when I was a kid, and it was pretty mixed martial arts. Yeah, the kickboxing thing, not so much. There's too much technique. That's not really how it happens on the street, but yeah, mixed is about right. Whatever you've got, you can use it as a weapon, but it's been a long time since I've had a serious fight. Andrew, and how about you fighting? Yeah, I mean, it was really just down to where we grew up, you know, and the circumstances. You know, in England is still very kind of class-oriented. And if everybody's somehow allocated to a particular group or a particular clan, you know, it might be the football team you support. Of course. It might be the town you were born in. But in a big part, it's the school that you go to. And I happened to get sent to a school that was on the far side of another school. So every single day I had to walk in my different uniform. I had to walk past this rival school twice, you know, once to get to my school and once to get home again. And that just led to constant conflict, you know, not necessarily fighting every day, because often people would back down, or they would, you know, there would be a way that the conflict could be resolved. But the danger of it was constantly there every single day. And I think that what makes the scenes in the books seem real is not just the physical acts, it's the awareness of the danger, the ever-present danger that lurks in the background. And I think that's something else that we brought forward from you know, our formative years. Mm-hmm. Sure. Najpierw odpowiedź Lee. Już jestem
dość stary, więc siłą rzeczy już nie biorę udziału w żadnych walkach, ale się to zdarzało, jak byłem chłopakiem i to były właśnie te różne sztuki walki, raczej nie kickboxing, bo to by się nie sprawdziło na ulicach, no ale właśnie taka mieszanka różnych sztuk walki, które można wykorzystać. A odpowiedź Andrew, no myśmy mieszkali i wzrastali w Anglii, a tam społeczeństwo jest nadal takie bardzo klasowe. Każdy jest przypisany do jakiejś grupy, do jakiegoś klanu, czy też do drużyny na przykład piłkarskiej, czy też do miasteczka, czy miasta, w którym wzrastał. Ja na przykład chodziłem do szkoły i ta szkoła znajdowała się blisko innej szkoły, z którą nasza szkoła rywalizowała. I za każdym razem, jak chodziłem do szkoły i wracałem z niej, czyli 2 razy dziennie, no to przychodziłem obok tej drugiej szkoły w moim mundurku, co prowadziło do ciągłych konfliktów. No to nie zawsze znaczyło, że to były właśnie jakieś bójki, bo czasami udało się to rozwiązać w inny sposób, albo czasami ktoś odpuszczał, ale to poczucie niebezpieczeństwa, zagrożenia było obecne bez przerwy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi właśnie o te sceny walki, również w powieści, to też nie chodzi o sam ten akt fizyczny takiej bójki, takiej walki, tylko właśnie o tę świadomość tego ciągłego niebezpieczeństwa. Atmosfera zagrożenia, to jest to, co absolutnie czuć w tej powieści. To jeszcze jedno, związane z samym Jackiem Reacherem. Niektórzy recenzenci, już czytelnicy w Polsce zauważają, że no, Jack już nie pije tych hektolitrów kawy, które kiedyś pił, że już nie wyrzuca ubrań, nie kupuje nowych i nie wyrzuca. W jakim on jest w ogóle nastroju, w jakiej formie w tej 26. części? So gentlemen, one more thing about Jack Reacher in this 26th part of his adventures. Some readers in Poland have already mentioned that he's not drinking coffee all the time, he's not buying clothes and throwing them away. What's his situation like, psychological situation at the moment? How is he doing? What's his mood? How is Jack Reacher in Better Off Dead? Lee? He is, he's the same old Jack Reacher, and you can't put, it's not like a formula where you have to put in every scene every few pages. So, and we don't make a plan. It just, whatever happens, happens. And what I like about what Andrew brings to the series is he makes Reacher a little funnier sometimes in the things that he says. And you might not believe it, but I'm a very cheerful person, really, whereas Andrew is a little darker. And okay. Andrew's hard to believe, yes. Yeah, Andrew's a little more cynical than I am, and I think that he anchors Reacher in that skeptical, doubtful sort of personality. So I think we're seeing Reacher being slightly more suspicious of people and slightly more realistic maybe about the world. To jest ten sam dobrze nam znany stary Jack Reacher. To nie jest tak, że mamy jakąś kompletną receptę na niego, gdzie po prostu wypełniamy kolejne sceny, nie piszemy zgodnie z jakimś planem, po prostu patrzymy, co dalej się może przydarzyć. Na pewno Andrew, to co wniósł do postaci, no to spowodował, że Reacher jest nieco zabawniejszy, jeżeli chodzi o niektóre teksty, które wypowiada. Być może nie uwierzycie, ale tak naprawdę w rzeczywistości to ja jestem takim bardziej wesołkiem, natomiast Andrew ma tę swoją taką ciemną stronę, jest dużo bardziej cyniczny w porównaniu ze mną. I to gdzieś tam też może troszkę wyszło, właśnie ten sceptycyzm, to jakieś powątpiewanie w tym bohaterze. Tym razem może się pojawić no, więcej takiej podejrzliwości w stosunku do innych ludzi, takiej gotowości na to, co może się przydarzyć. So Andrew, one more thing about actually an antagonist, an opponent of Jack Reacher in Better Off Dead, Vad den Donker. I think that's a Belgian name. It sounds a bit like a Belgian name. Is Jack more cheerful thinking about him or skeptical, as Lee just said about you are?
Yeah, I think he is pretty skeptical in this book. You know, there were a couple of times at the beginning when he really thought, well, what am I doing here? Do I need to be involved? Shall I just leave? And it was really only when he found just how deadly Den Donker's plot was potentially going to be that he decided he'd better stick around. Plus, of course, he found out about the brother, Michael, being in danger, so that was another reason to stay. But yeah, he's pretty cynical, and you know, I think in the end we had a lot of fun with the character of Den Donker. You know, he was such a nasty person that it was fun building him up to be so horrible, and then of course the payback comes when Reacher takes him down. Zapomniałam o pytaniu, to tylko powiem, że zapytałam o antagonistę Jacka Reachera, który nazywa się Wad Den Donker. Pytałam, czy raczej ma dobre nastawienie do niego, czy sceptyczne, ale to już Andrew i Taida opowiedzą. No właśnie, że rzeczywiście bardziej tutaj jest sceptycyzm. Natomiast przepraszam, bo zapomniałam początek. No, że jest bardziej Tutaj Reacher zastanawia się nad tym ciągle, przez właśnie Reachera sceptycyzm zastanawia się, czy on ma być w to zaangażowany, czy nie, czy ma po prostu zostawić to wszystko w spokoju, wyjechać, odejść, no a potem zaczyna się okazywać, jak koszmarny tak naprawdę spisek przygotowuje ten czarny charakter, czyli Den Donker, jak bardzo jest niebezpieczny. Dodatkowo pojawia się ta postać tego brata Michaela, którego też Reacher chce uratować. No więc rzeczywiście, no, ten Den Donker straszna postać, ale na szczęście koniec końców dochodzi do konfrontacji. Jest też czas tego, że Den Donker płaci za swoje grzechy. Czas zemsty. Nie jest to czas na zemstę teraz, jest to czas na małą kropkę, bo za chwilę opowiemy Państwu trochę więcej o tym, jaka była wspólna droga braci Child do tworzenia tej serii i zajrzymy też na ich podwórko, skoro już wzmiankowali ten etap swojego wspólnego życia. Mówiliśmy dzisiaj trochę o relacjach rodzinnych, one są też ważne w kontekście powieści Lepiej już umrzeć. Trudno jest znaleźć jakieś materiały w internecie, które pokazują panów jako bardzo młodych chłopaków, ale udało mi się znaleźć takie zdjęcie i chciałam was zapytać, czy pamiętacie, jaka jest z nim związana historia i czy to był moment, kiedy już myśleliście o byciu pisarzami. So gentlemen, I can say we've been talking about family today for some time, about sisters, brothers and brother relationships. It's hard to find any pictures on the internet of you as little boys, but I managed to find one, and I would like to show you this picture, and I would like to ask you, because as far as I know, the small one is Andrew, and the other ones, I don't know, your brothers. Do you remember the story behind the picture, and was that already the moment that you both decided to write novels? Yeah, that's all. Yes, I remember that picture too, and that's Andrew. Yeah, that's the oldest brother Richard is holding Andrew, and I'm the other one by the door. And nice jacket you have. I thought so. Yeah, I loved it when Andrew was a kid. He was a fun kid, even as a baby. You know, he had a sense of humor, and we enjoyed doing stuff together. And it was a strange situation, even though I was already grown up, really. We were like friends, and I would look after him, and then in his own tiny way, he would look after me. It was great. Tak, ja dobrze pamiętam tę fotografię. Na tym zdjęciu jest nasz starszy brat Richard, który trzyma w ramionach Andrew, a ja jestem tym chłopakiem przy drzwiach. Justyna mówi, fajna kurtka, na co Lee powiedział, tak, mi się wydaje, że była fajna. W każdym razie Andrew był wspaniałym dzieckiem, naprawdę zabawnym. Nawet jako właśnie taki kompletny maluszek, miał świetne poczucie humoru i bardzo lubiliśmy robić różne rzeczy razem.
mimo że ja już w zasadzie byłem dorosły, to przyjaźniliśmy się. Ja się nim opiekowałem, ale też w pewnym sensie on opiekował się mną. Też tak wspominasz, Andrew, że opiekowałeś się starszym bratem. Andrew, do you also recall that in your tiny way, as Lee said, you were taking care of your older brother? Do you remember you taking care of him? I certainly tried to. I think it's a great example of, you know, the theory that people are shaped either by nature or by nurture. So here were four of us brought up by the same parents in the same house, in the same town, with the same circumstances. And for whatever reason, the two of us joined together, we looked after each other, we helped each other, and the other two, they were constantly trying to find out all the things that I'd done wrong, make sure that our parents knew about them, you know, make sure that if there was anything that, you know, any hurdles to throw in my path or obstacles to throw there, you know, that it was a completely different relationship. And I think really that must just come from inside you. You know, you either are the sort of person who connects with others and helps, or the opposite. And I felt very fortunate that, you know, Lee was there because it gave me somebody that I could, you know, trust and I could enjoy spending time with. Mhm. No, na pewno starałem się dbać o mojego brata. Zresztą wydaje mi się, że ta cała nasza czwórka to jest taki doskonały przykład teorii, że kształtuje nas albo to, jak jesteśmy wychowywani, albo nasze geny, czy też natura w jakimś sensie. I tutaj mamy 4 osoby, 4 braci, którzy wzrastają w tym samym domu, wychowywani przez tych samych rodziców, w tych samych okolicznościach. Nie ma tutaj żadnych różnic, a jednak okazuje się, że to tylko nasza dwójka tworzy taką relację, pomaga sobie nawzajem, dba o siebie nawzajem, natomiast pozostali, no oni ciągle próbowali znaleźć, co zrobiliśmy źle, nagadać na nas rodzicom, rzucali jakieś kłody pod nogi, wiecznie jakieś przeszkody. No i to niesamowite, jak bardzo się różniliśmy. I to chyba wynika z czegoś po prostu, co ma się w środku, w sobie, tak? Że ktoś staje się taką osobą, która dąży do kontaktu, do relacji, do tego, żeby pomagać innym, albo też jest odwrotnie. Więc ja miałem wielkie szczęście, że miałem Lee, że miałem kogoś, komu mogłem ufać, z kim mogłem być. Jakiś czas temu ukazała się jedyna autoryzowana biografia Lee Childa. Nie ma jej w polskim tłumaczeniu. Tytuł The Richer Guy. Autorką jest Heather Martin. I Heather Martin w jednym z wywiadów powiedziała taką ciekawą rzecz na temat tego, kiedy Lee Child wymyślił postać Jacka Reachera. I sugeruje, że wymyślił ją już gdzieś w okolicach 4. roku życia, kiedy w ogóle zaczął czytać. Ciekawa jestem, czy autor się z tym zgadza. Lee, as far as I know, we have only one authorized biography of you, The Richer Guy, written by Heather Martin. And she said in one of the interviews a very interesting sentence. Lee had been living with the character of Jack Reacher in some form or other since he was 4-year-old boy in Birmingham, more or less from the day he became a reader. Would you agree with that? I suppose so, yes, in a sort of, in a deeply psychological way, because I learned to read when I was 3, and I have read books constantly ever since, because life was very boring for me. It was post-war Britain, which was dull and grey. Very narrow horizons, very limited ambition, and I felt very trapped, and books were an escape for me. And of course, in those books, you read about the eternal characters, and Reacher is a version of one of those eternal characters that has always occurred in stories, the mysterious stranger. And as well as that, I was using books to escape geographically.
So that the idea of wandering really became interesting to me, that I could not physically go somewhere, but I could mentally go somewhere. And I used the books and that particular character to escape. Tak mi się wydaje, chociaż to by nie było gdzieś tam głęboko psychologicznie osadzone. Faktycznie nauczyłem się czytać, jak miałem 3 lata i od tego momentu czytałem bez przerwy. No cóż, moje życie było bardzo nudne, to była powojenna Anglia, bardzo szara, bardzo taka żadna, bardzo wąskie horyzonty, bardzo ograniczone ambicje. Ja czułem się taki zamknięty tam i książki pomagały mi uciec. I w tych książkach też pojawiali się właśnie tacy bohaterowie, tacy wieczni bohaterowie, jak Richard. Richard jest właśnie taką postacią tego tajemniczego nieznajomego. Na dodatek książki dawały oprócz takiej ucieczki właśnie w czytanie, to była też taka jakby ucieczka geograficzna, tak? Wtedy pojawił się ten pomysł tego włóczenia się, tak? Włóczęgostwa, ponieważ no fizycznie nie mogłem stamtąd uciec, nie mogłem wyjechać, ale mogłem to robić w głowie, tak? Więc bardzo często uciekałem. To jeszcze na koniec jeden wątek związany z tą drogą do wspólnego pisania. Słyszałam, to pytanie do Andrew, że starszy brat postawił cię w takiej sytuacji, w której cię zapytał finalnie, czy będziesz pisał dalej Jacka Reachera. To była kwestia życia i śmierci, musiałeś prowadzić samochód w fatalnych warunkach pogodowych i po prostu pewnie nie mogłeś skupić się na tym, czy się nie zgodzić, i się zgodziłeś. So Andrew, one more question for you about your journey to take the leading role in the Jack Reacher series, because I've heard that your brother Lee, he put you in a very uncomfortable situation. You had to drive a car in the horrible weather, and he just said you were the driver. That was a matter of life and death. And he said, "Would you write?" And you had to say, "Oh my God, I'm going to die. Yes, I will die. I will write." Was it like that? Was that the story? Is it true? It was very much like that. Yes, yeah. What had happened was Lee had come with me to the launch of one of my other books, and we were driving home. It was January in northern Colorado in the United States. We were driving through an unbelievably fierce blizzard, and he knew that I would be concentrating on the driving. So he chose that moment to say to me, well, the way it started was he said, "So I'm thinking about retiring." And looking back, it wasn't really my finest moment, because if I'd been a nice brother, I would have said to him, "Yes, absolutely, you deserve to retire. You should. You've worked so hard for so many years. You should have some time to enjoy yourself." But I didn't. Instead, I said, "Wait, what about Reacher?" Because I didn't like the idea of there not being any more Reacher books to look forward to. So that was when he said, "Well, maybe you could write them with me." And he knew because of the driving, I wouldn't be able to kind of panic or, come up with just crazy knee-jerk reaction. I only had a tiny bit of brain space available to think about it, so that would force me to think about it longer and consider it properly. So that is how it came about. Such a brother. Older brother, yeah. Rzeczywiście to troszeczkę tak było. Lee pojechał ze mną na promocję jednej z moich książek. Ja prowadziłem samochód. To był styczeń. Północne Colorado w Stanach Zjednoczonych. Niesamowita, gęsta mgła. No i on po prostu wiedział, że ja się właśnie koncentruję w tym momencie na prowadzeniu auta. Także wybrał odpowiednią chwilę, żeby to powiedzieć, a powiedział, wiesz co, tak się zastanawiam nad tym, żeby przejść na emeryturę. No i muszę przyznać, że to nie była taka chwila, z której mógłbym być dumny, ponieważ zamiast powiedzieć, no tak, oczywiście, zasługujesz na to, pracowałeś tak ciężko przez tyle lat, możesz teraz zacząć w końcu cieszyć się życiem, to moja reakcja była następująca. Czekaj, jak to? A co z Reacherem? Ponieważ nie mogłem sobie wyobrazić, że
Richera już nie będzie. Zupełnie nie podobał mi się ten pomysł i wtedy Lee powiedział, a może byś napisał o nim wraz ze mną. Może zrobimy to razem. Więc nie miałem tutaj czasu zupełnie na panikę, bo była tylko mała część mojego mózgu w ogóle dostępna na jakiekolwiek myślenie poza tą drogą, więc nie mogłem tego analizować zbyt długo i no, tak mnie podszedł. Absolutnie to nie jest tak, że już nie będzie Richera, wprost przeciwnie, mamy go jeszcze więcej, nie tylko w odsłonie filmowej, filmy sprzed lat z Tomem Cruise'em, ale również w odsłonie serialowej na Amazon Prime, o czym więcej, no właśnie więcej za chwilę. To od razu zdradzę kolejny punkt naszego spotkania, czyli pytania od Państwa, bo mnóstwo tych pytań dotyczy właśnie filmowych czy serialowych wersji opowieści. Czy podoba Wam się postać Toma Cruise'a, czy właściwie Jack Reacher grany przez Toma Cruise'a? Czy lepszy jest Tom Cruise, czy jednak Alan Ritchson, a więc ten bohater, który odgrywa Jacka Reachera w serialu? Czy będą kolejne ekranizacje, a więc porozmawiajmy o tej odsłonie filmowej. So Andrew Lee, we have lots of questions about the film and TV series about Jack Reacher. People ask you, do you prefer Tom Cruise or do you prefer Alan Ritchson? Do you plan to have other parts of your books, you know, at the big in the cinemas or at TV series? What can you tell us about that? As far as I know, Lee, you are a producer of this TV series, yes, on Amazon Prime. Yes, I am, and you know, I liked the movies and I really enjoyed working with Tom, but really the metaphor here is not so much the actor, but the time that we had to tell the story, because a movie is a wonderful thing, but it is very short, and the amount of a book that you can portray in the running time available in a movie is very short. You know, only about 10% of the story can get into the screenplay. And the difference with the Amazon Prime series is that we had a whole season to tell the story, hour after hour. And so it was a much better natural fit for a novel. And so that's what I really enjoyed. That's what I was excited about at first, was the time that we had and the space that we had to tell the story completely. And the chance, yes, to get another actor was important, I felt, because we did not need a movie star. It's a whole different situation. We needed somebody that could inhabit Reacher for 8 or 10 hours at a time. And so I was very thrilled with the Amazon series. I thought it was excellent. And happily, the viewers did too. It was Amazon's biggest ever hit, and it was the very first time that Amazon ever beat Netflix in the ratings. And so I was happy with it. I thought it was great, and it actually worked, which was always a nice thing, because your own opinion doesn't really matter. As a producer, you naturally think it's good, but you need to hear from the viewers, and we did. Tak, rzeczywiście byłem producentem. No ale wracając do filmu, film mi się podobał, bardzo dobrze współpracowało mi się z Tomem, ale tutaj jak gdyby wydaje mi się, że problemem nie był aktor, tylko problemem był czas, w którym mogliśmy opowiedzieć tę historię. No, ponieważ film rządzi się swoimi prawami, film to coś fantastycznego, ale mamy bardzo mało czasu. Tak naprawdę to jest może 10% powieści, którą możemy ukazać w scenariuszu. Natomiast jeżeli chodzi o serial na Amazon Prime, no to mieliśmy cały sezon, całe godziny i w ten sposób no dużo lepiej pasuje to do powieści. Możemy rzeczywiście opowiedzieć wszystko, co się w powieści wydarzyło. Czyli jest ta przestrzeń, jest ten czas.
To, że jest inny aktor, no po pierwsze tutaj już nie było potrzeby jakiejś gwiazdy filmowej, tak? Chcieliśmy kogoś, kto rzeczywiście będzie ucieleśnieniem Reachera i będzie to potrafił zrobić przez te 8 czy 10 godzin. No, ja byłem zachwycony serialem na Amazonie. Zresztą, jak się okazuje, był to największy hit Amazona i zresztą było to po raz pierwszy, kiedy w ratingach Amazon pobił seriale Netflixowe. No wiadomo, że jak się pracuje jako producent, to zawsze jesteśmy zadowoleni ze swojego dzieła, no ale ważne jest to, czy to się podobało widzom i wygląda na to, że tak. No właśnie, bardzo się podobało widzom, co widać po efektach oglądalności, ale też widać po Państwa pytaniach, bo jest ich mnóstwo. To zaglądam do tego, co Was ciekawi i jest sporo pytań o Lepiej już umrzeć, czyli już są Państwo po wstępnej lekturze. Gentlemen, we have lots of questions from your readers, quite interesting questions about the Better of Dead. The first, I'll read it in Polish first. Pan Piotr pyta o to, jak planują panowie rozwiązać problem wieku Reachera. Jack za kilka lat będzie facetem przed 70. No w takim wieku będzie mu trudno walczyć. Czy będzie bazował bardziej na mądrości niż na sile? So Peter is asking, what are your plans about the Jack Reacher's age? Because he's going to turn 70 in a couple of years, so he's not going to fight as well as he used to. Is he going to use his wisdom more than his, strength? Well, Andrew? that is a great question. That is a great question from Peter. Very, very astute, and it's something that we have thought about a lot because, really, if you have a long-running series like Reacher, you're always going to encounter this problem, and it seems to me that you've got two choices. One is to go with the chronological age of the character, have him grow older and change the kinds of things that he's capable of doing. The other thing is to kind of ignore it. And so the guiding principle for us when it comes to the way we write these books is that we want to give the readers what they want. And I don't think, honestly, that the readers want books about some old geezer with a walking frame, staggering from his living room to his bedroom and putting on his slippers and sleeping most of the day. So I think the thing to do, really, given that, as Lee mentioned earlier, Reacher is really a version of one of those immortal characters that you come across in every culture, in every time. I think the thing to do is to focus more on him being a kind of modern day representation of that archetype rather than worry too much about when was he born, which year, subtract that from where we are now, how, is he drawing his pension yet? I think the thing is to, we have to make that conscious choice, and I think the choice is to say it's more fun and it's more exciting, and it's more what the readers want to continue having Reacher doing the sort of things that everybody loves Reacher doing. No, on jest po prostu współczesnym rycerzem. He's actually a contemporary knight, like King Arthur's knights. He's like a knight, totally. Świetne pytanie. Myśmy bardzo dużo na ten temat myśleli. No zawsze autorzy dochodzą do czegoś takiego, do takiego dylematu. W przypadku tego typu bohatera, który pojawia się w kolejnych powieściach. No i tutaj są dwa wybory, dwie możliwe drogi. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście trzymamy się tej chronologii, także nasz bohater się starzeje, zmieniają się jego możliwości. Albo zupełnie tę chronologię ignorujemy. I dla nas taką zasadą, która nas tutaj prowadziła, było to, że chcemy dać czytelnikom takiego bohatera, jakiego oni chcą. A chyba nikt nie chciałby oglądać, jak Reacher, nie wiem, chodzi z balkonikiem, siedzi na łóżku i zakłada kapcie i śpi przez cały dzień. I w związku z tym
wydaje mi się, że Richard po prostu pozostanie sobą, a jest takim bohaterem, tak jak już Lee to powiedział, odwiecznym. Każda kultura w każdym czasie ma właśnie takich bohaterów, więc on jest takim współczesną reprezentacją tego archetypu. Więc zamiast się zastanawiać, w którym roku się urodził, czy może już powinien być na emeryturze, to dla nas naturalną konkluzją było to, że wybieramy to bardziej ekscytujące jego życie i dajemy czytelnikom to, czego oni chcą. No tym bardziej słuchając tego, o czym mówił Andrew, dziękujemy Ci, Lee, za te Twoje wędrówki z czasów dziecinnych, kiedy wędrowałeś po prostu w swojej wyobraźni, tak jak przez poszczególne tomy wędruje i wędrować będzie Jack Reacher. So listening to what Andrew just said, I would like to again thank you, Lee, very much for your journeys when you were a child, you know, your imagination journeys that now we have in Jack Reacher's novels. He's all the time on his route to somewhere, some part of the world. Yes, he is, and you know, I say thank you to everybody for reading him, and I've enjoyed being his author, and I hope people are going to enjoy Andrew being his author, and they will always enjoy reading about him. Tak, a ja również mogę powiedzieć, że dziękuję za to, że czytacie właśnie o tym bohaterze. Ja na pewno bardzo dobrze się bawiłem, bardzo mi się podobało być autorem Reachera i mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku Andrew, a czytelnicy pozostaną wierni Reacherowi. To myślę, że mamy 3 mężczyzn, z którymi każdy chciałby się napić kawy. Jack Reacher, Andrew Child and Lee Child. I bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. So gentlemen, I think we have 3 gentlemen that everybody would like to drink coffee with. Andrew Child, Lee Child and Jack Reacher. So thank you very much for this meeting today and have a good evening. Thank you. Thank you very much. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy doskonałej lektury. Taida Meredith, Bernard Kinow i oczywiście nowa powieść o Jacku Reacherze, Lepiej już umrzeć. A skąd ten tytuł? Bardzo metaforyczny. O tym dowiedzą się Państwo, czytając tę wciągającą powieść. Do zobaczenia na kolejnych premierach online. Dla tych, którzy chcą więcej. Za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online.